Siema wszystkim, z tej strony Teser. Ze względu na to, że aura nie pozwala jeszcze kontynuować naszej budowy gdzieś tam dopiero w przyszłym tygodniu i to dopiero koło wtorku pojawią się dodatnie temperatury, więc będziemy dalej budować kampera. Chcę nakręcić dwa filmiki o kontrowersyjnych bardzo tytułach. Jeden to jest dlaczego campervan jest lepszy od kampera i drugi dlaczego kamper jest lepszy od campervana. Zobaczymy, czy nie wywołam gównoburzy przypadkiem. Nie jest to moim celem, ale zobaczycie, jakie są różnice mniej więcej w mojej opinii oczywiście pomiędzy tymi dwoma konstrukcjami. Zapraszam. Zanim zaczniemy, jeszcze dwa słowa tylko wstępu. Moje doświadczenie z jazdą samochodami kempingowymi to gdzieś 12 lat. Wynajmowałem kampery różnego typu, jadąc na urlopy z rodziną, ze znajomymi. Też ciągałem przyczepy kempingowe ze względu na to, że się tym zajmowałem przez wiele, wiele lat. I żebyście wiedzieli, skąd jak gdyby tutaj bierze się moja opinia i czy tak naprawdę mam legitymację do tego, żeby tego typu filmy nagrywać. To jest wstęp i lecimy dalej. Pierwszy punkt na naszej liście to prędkość przelotowa. Słuchajcie, prędkość, z którą można się poruszać campervanem, jest dokładnie taka sama jak prędkość busa. Bus jest elementem, jak wszyscy wiedzą, zwartym samonośnym, więc tutaj nie ma za bardzo różnicy, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodem typu dostawczy od samochodu osobowego. Oczywiście jest to większa powierzchnia, więc prędkości ponad 140-150 są już bardzo niebezpieczne. Natomiast w Polsce nie można, w Europie w sumie nie można się poruszać większymi prędkościami, więc tutaj jak gdyby możemy przyjąć, że samochód campervan jest to samochód, którym się jeździ, który się prowadzi dokładnie tak samo jak samochód osobowy. Zupełnie inna bajka, samochód kempingowy camper z zabudową z tyłu usadzoną na ramię. Jest to, moi drodzy, sytuacja taka, że pół Integra, najbardziej jeszcze z tego wszystkiego opływowa, daje nam możliwość poruszania się komfortowo w miarę do prędkości 120, 130 już zaczyna być to bardzo, bardzo uciążliwe na dłuższą metę, dlatego że słuchajcie, każdy kamper z tyłu jest szerszy od campervana. Ta zabudowa usadzona na ramię ma z reguły 2,5 metra szerokości. Ona wystaje ponad gabaryt kabiny i tutaj no niestety, ale mamy problem z tym, że nie raz, nie dwa wiatr dmuchnie z boku i trzeba mocno się skupić, żeby utrzymać na swoim pasie tego kampera. Wiecie co? Nie mówię, że campervan nie jest całkowicie narażony na boczne podmuchy, tym bardziej w takiej wersji L4H3, tam gdzie mamy po prostu dużą powierzchnię boczną. Natomiast i tak nie ma porównania z tym, jak się prowadzi kamper, czyli dom na kółkach. Oczywiście, jeżeli któryś z kamperów czy z campervanów ma pneumatyczne zawieszenie, można w trakcie jazdy utwardzić na przykład, tak? Czyli już się jedzie o wiele lepiej, już ta konstrukcja nasza się tak nie kołysze. Zawieszenie pneumatyczne naprawdę to jest fajna sprawa, ale nie każdy campervan to ma i nie każdy camper to ma, nawet mniejszość. To jest rzecz, która powinna być moim zdaniem w tego typu konstrukcjach seryjnie wrzucana jako wyposażenie obowiązkowe. Ale tutaj reasumując, prędkość przelotowa, prędkość jazdy na korzyść campervana, prędkość 140 na godzinę można utrzymywać campervanem przez długi czas, jadąc po prostu tą naszą polską prędkością autostradową. Jeżeli chodzi o camper, to w mojej opinii pół Integra
można 120 jechać w miarę jeszcze bezpiecznie. Alkowa, najgorsza z tych wszystkich, to jest około 100 na godzinę, ponad 100 robi się ta jazda bardzo męcząca. Jeżeli chodzi o Integrę, wolałbym się nie wypowiadać, dlatego że moim zdaniem Integry, kampery nie powinny być dopuszczone w ogóle do jazdy. Słuchajcie, ale to już jest temat na inny film, na inny temat. Prędkość przelotowa campervan na plus. Przechodzimy do punktu drugiego. Sztywność konstrukcji na nierównościach. To jest powód, dla którego tak naprawdę tutaj campervan wygrywa bezkonkurencyjnie z camperem. Campervanem, tym bardziej campervanem 4x4, możemy dojechać w takie miejsca, gdzie nigdy nie dojedziemy camperem. Nawet jeżeli to camper nie jest 4x4, to bez problemu pokonuje nierówności, które przechylają konstrukcję wielokrotnie na lewo i na prawo. W camperze, przechylając tą konstrukcję, czy w przyczepie kempingowej jest ta sama sytuacja, przechylając ją, jadąc po dziurach, nierównościach, niestety łączenia ścian bocznych sufitu pracuje. To wszystko pracuje. To jest na bitumie złożone na uszczelkach w przyczyp angielskich na przykład i wielokrotna praca tych płyt bocznej z dachową, podłogową i tak dalej powoduje, że te połączenia tracą swoją szczelność. I dlatego wiele kamperów po prostu po pewnym czasie, między innymi dlatego, po pewnym czasie zaczyna ciec. Tutaj, no, wiecie co? Problem polega na tym, że są konstrukcje, bo widziałem konstrukcje kamperów, które bardzo trudno rozszczelnić. Ale są to kampery dosyć drogie i niespotykane na polskim rynku. Firma Euromobile na przykład na targach widziałem, że pokazała dosyć ciekawy sposób łączenia płyt. Natomiast 99%, no dajmy na to 95% kamperów, zabudów kamperowych niestety nie wytrzyma na dłuższą metę jazdy po nierównościach, czyli dojechanie gdzieś tam w miejsce, które jest dla nas wymarzone, tam gdzie będziemy odpoczywać, tam gdzie jest cisza, ale wymaga to dojazdu wielu kilometrów jakąś tam drogą polną, gdzie to wszystko jak gdyby z lewa na prawa co chwilę się kołysze. No niestety tutaj w wypadku kampera jest to zły pomysł, słuchajcie, i to skraca żywotność tej konstrukcji, nie polecam. Na plus oczywiście dla campervana sztywność konstrukcji na nierównościach. Punkt trzeci, szczelność zabudowy. Słuchajcie, no tak jak już powiedziałem w punkcie drugim naszej pogadanki, szczelność zabudowy wynika z różnic w konstrukcji. Niestety, ale tutaj wiele kamperów, bardzo drogich nawet, takich kamperów, które kosztują $500 000 wzwyż, po kilku latach z różnych przyczyn, między innymi ze złego użytkowania tego kampera, czyli właśnie ze względu na jazdę po nierównościach, długotrwałą jazdę po nierównościach, zaczyna ciec, zaczyna z tego kapać. Jeżeli tam ta woda się dostanie pomiędzy płytę, ściany, a na przykład laminat ściany, to jest wszystko do rozbierania, to jest remont niesamowicie drogi, a niestety, słuchajcie, gdybym miał procentowo określić, ile procent kamperów czy przyczep kempingowych, bo to jest bardzo podobna konstrukcja, wręcz taka sama, ile procent cieknie lub będzie ciekło, to ja bym powiedział, że 80% wszystkich konstrukcji kamperowych kiedyś będzie ciekło.
I kupując coś takiego, trzeba się nastawić na to, że niestety, ale przyjdzie dzień, że może przyjść dzień, może przyjść czas, gdy obudzimy się w zalanym kamperze, gdzie po prostu samo osuszenie niczego już nie da. Jeżeli chodzi o campervana, słuchajcie, jedynym miejscem, z którego to może tam kapać lub ciec, jest to okno dachowe lub okna dachowe. Jeżeli to założymy dobrze, jeżeli to założymy w sposób taki, żeby to było pewne, nic nam ciekło nie będzie. Przy dobrej izolacji nie będzie skropliny, przy odpowiednim montażu okien bocznych też nie będzie nic kapało, więc tutaj jak gdyby na plus szczelność zabudowy zupełnie jak gdyby poza konkurencją campervan. Punkt czwarty, słuchajcie, którego nigdy nikt nie podnosi, ja się bardzo dziwię, dlaczego tak jest, to jest wytłumienie wnętrza od dźwięków. Słuchajcie, czy to jest camper, czy to jest przyczepa kempingowa ze względu właśnie na konstrukcję, śpiąc w kamperze, tak naprawdę śpimy jak w namiocie. Wszystko, co jest na zewnątrz, dociera do nas, nie ma tam możliwości wytłumienia po prostu niestety tego, co się dzieje na zewnątrz. Jak ktoś chce na kempingu sobie gdzieś tam odpocząć, zamknąć się od gwaru, od jakiejś imprezy, która jest tam na parceli obok uskuteczniana, no to w kamperze albo w przyczepie kempingowej no nie można tego zrobić, słuchajcie. A campervan niestety, campervan ma konstrukcję metalową. Dokładając do konstrukcji metalowej, słuchajcie, wytłumienie, czyli ocieplenie, które jednocześnie wytłumia, tak jak robimy w tym naszym kamperze 5 cm piany XPS-ów i tak dalej, przekładaniec taki, plus okna te boczne, które nie są kamperowymi, tylko są normalnymi, oryginalnymi oknami w busie, to my, zamykając się tymi drzwiami, słuchajcie, odcinamy się tak naprawdę od tego, tak jak w samochodzie zwykłym, odcinamy, lepiej jak w samochodzie, dlatego że w samochodzie jeszcze coś słychać przez szyby i tak dalej, jeszcze słychać, nie ma tego wytłumienia, nie ma tego ocieplenia, a tam odcinamy się tak naprawdę w dużej mierze od dźwięków na zewnątrz. Działa to też w drugą stronę. Ja mam znajomego, który wymienił kampera na campervana ze względu na to, że jego żona bardzo mocno w momentach uniesień wzbudzała zainteresowania na polu kempingowym. I powiem wam szczerze, że camper to załatwił. Tutaj dźwięki nie docierają do kampera, ale też w drugą stronę też to działa. Można gdzieś tam muzykę jakąś głośniejszą, nawet czy telewizję oglądać w ciszy nocnej, w campervanie i tego nie słychać na zewnątrz. To jest wielki plus, o którym się nie mówi, natomiast warto o tym wołać, bo naprawdę jest to zupełnie inna bajka. Wytłumienie wnętrza od dźwięków. Punkt piąty, słuchajcie, parkowanie w mieście na parkingach. No, niestety, ale nas zaczynają gonić, tutaj kamperowców, zaczynają w wielu państwach, w wielu miastach nas gonić. Nie chcą, żebyśmy przyjeżdżali do miast turystycznych, stawali gdzieś tam w sezonie sobie na parkingach, dlatego że no, parking to dla samochodów osobowych jest, a my mamy jechać na drogi kemping, pole kempingowe, resort kempingowy i zapłacić, prawda? Żeby tam tylko stanąć sobie. No i jest to jak gdyby tutaj dyskusyjne, ale nie o tym chcę mówić w ogóle. To jest temat na inną rozmowę. Natomiast słuchajcie, campervanem zrobionym incognito, czyli bez jakichś malunków, bez rysunków, można spokojnie gdzieś tam jechać do centrum miasta, postawić go na zwykłym parkingu, tam gdzie stoją inne samochody, inne busy, iść sobie zwiedzać.
a później jak przyjdziemy sobie do tego campervana, to wręcz się nawet przespać w centrum miasta, tak? Bo po pierwsze, jest w nim cicho, jest dobra izolacja od dźwięku zewnętrznych, a po drugie, jest to samochód, który się nie wyróżnia za bardzo, o ile nie jest mocno wołający, że jest kamperem oczywiście, z wyglądu, nie wyróżnia się spośród innych samochodów. I tutaj kamper zwykły, w zwykłej zabudowie z daleka jest widoczny, z daleka woła po prostu straż miejską i przyjdź i wlep mi mandat, prawda? A tutaj mamy campervana, który po prostu jest bardziej taki anonimowy. Naprawdę to jest kapitalne rozwiązanie, jeżeli po zwiedzaniu miasta gdzieś tam nie musimy wyjechać z tego miasta, żeby sobie zjeść, żeby się załatwić, żeby się przespać, tylko wchodzimy sobie do campervana, w centrum miasta zjemy sobie, załatwimy się, mało tego, weźmiemy prysznic i idziemy sobie na 15-minutową drzemkę. W kamperze jest to z reguły tak, że jeszcze dobrze ktoś z kampera nie wyszedł, a już mamy kogoś, kto chce nas mandatem ukarać. Także tutaj to jest bardzo fajna zaleta campervana, na plus parkowanie w mieście na parkingach. Słuchajcie, temat 6, najbardziej taki przykry, bezpieczeństwo przy zderzeniu. No raz na jakiś czas niestety przydarzają się przypadki, mamy filmy, mamy zdjęcia z całej Europy, że w sezonie ktoś tam niestety, ale gdzieś spowoduje jakieś zdarzenie drogowe tym samochodem kempingowym. No, campervan jest busem zaprojektowanym w ten sposób, że nawet przy w pełni załadowanej konstrukcji można gdzieś tam liczyć na to, że nas ochroni przy zderzeniu przednim, bocznym, tylnym. A camper niestety nie jest takim samochodem. To jest zupełnie inna liga, zupełnie inna bajka, słuchajcie, bezpieczeństwa. O ile pół integra, oczywiście zaraz zwolennicy mówią, że pół integra to jest tak samo jak na przykład campervan, bo to jest też, z przodu jest kabina oryginalna, tylko się tyłem różni. Pamiętajmy jednakże o jednej rzeczy. Jeżeli coś uderzy w boku w tą papierową zabudowę, a ludzie siedzą niestety w homologacji camperów są siedzenia, które są umieszczone w przestrzeni tej takiej zabudowy papierowej, tak to nazywam. Jeżeli cokolwiek nas z boku uderzy, nie ma tak naprawdę żadnych szans, słuchajcie, na to, żeby ktoś wyszedł z tego bez szwanku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uderzenie z tyłu powoduje to, że te elementy tej konstrukcji papierowej, przepraszam za nazewnictwo tego, że tak to nazywam, ale jest to płyta aluminium, styropian i z drugiej strony jest to warstwowa płyta zwykła. No niestety daje nam efekt tego, że to się wszystko odłamuje i leci do przodu. Wszystko, co to jest fajnie widoczne na crash testach camperów. Te elementy, które gdzieś tam, pomijając te elementy, które gdzieś tam leżały na łóżku z tyłu i przy zderzeniu poleciały do przodu jak pocisk, to te połamane elementy, a jest ich naprawdę wiele, odłamują się i lecą do przodu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przy zderzeniu, znowu campervan jest nie do pokonania. To jest zupełnie inna liga. Słuchajcie, a samochodów jest coraz więcej, zdarzeń niestety jest drogowych coraz więcej i myślę, że chociażby ze względu na ochronę swojego zdrowia, ochronę swojego życia, a także życia tutaj ludzi, z którymi podróżujemy, warto przemyśleć jednak tego campervana, a nie campera. Nikomu źle nie życzymy, każdemu życzymy, żeby dojechał i wyjechał z wakacji i szczęśliwie, bez jakichkolwiek złych zdarzeń, ale niestety sami wiemy, że różne rzeczy
się zdarzają. Także bezpieczeństwo bezapelacyjne na plus kampera. Kolejny punkt. Bezpieczeństwo przy przewrocie lub spadającym drzewem. Tak, tutaj kilka razy spotkałem się, osobiście tego nie widziałem, ale spotkałem się ze zdjęciami, z filmami z różnych sytuacji, tam gdzie na przykład na polu kempingowym przewróciło się drzewo jakieś na kampera normalnego, czy przyczepę kempingową, no miażdży wszystko, łącznie z ludźmi, którzy po prostu sobie tam śpią w spokoju. Miażdży, bo tam nie ma co chronić, to jest zabudowa z płyty warstwowej, papierowej i tak naprawdę, gdyby się cokolwiek zdarzyło, nawet coś spadło, nie wiem, z góry, satelita czy coś, śmieję się oczywiście, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że po prostu tam nie ma żadnych szans, żeby uchronić swoje zdrowie i życie w tego typu konstrukcji. Zaraz mi ktoś powie, no tak, ale jak na campervana się przewróci duże drzewo, to też go zgniecie. Tak, też go zgniecie, tylko to zgniecie go zupełnie inaczej. Zgniecie go w ten sposób, że do pewnego momentu tym będzie ten zgniot, ale ludzie, którzy będą niżej ze względu na konstrukcję, się prawdopodobnie uchronią od urazu jakiegoś. Widziałem także, słuchajcie, bardzo ciekawy reportaż z Chorwacji. W Chorwacji co jakiś czas przychodzi ten sztorm ichniejszy, nie pamiętam już jak się nazywa ten sztorm, słuchajcie, i poprzewracał kampery na polu kempingowym. Wiadomo, że tam pole kempingowe dochodzą do linii brzegowej. Tak naprawdę Adriatyk jest morzem bardzo spokojnym, więc tam można w ten sposób biwakować. Natomiast jak przychodzi sztorm chorwacki, to nie ma zmiłuj się. No i jak to się w końcu skończyło? Słuchajcie, kampery przewrócone na bok nadawały się na wyzłomowanie. Campervany przewrócone na bok chłopaki postawili swoimi siłami i pojechali dalej. To jest ta właśnie różnica. To jest trwałość tej konstrukcji, o której już kilkukrotnie powiedziałem. Bezpieczeństwo przy przewrocie lub spadającym drzewem. Tak to opisałem w punkcie, ale wiecie o co chodzi. Zupełnie inna bajka. Kolejny punkt, słuchajcie, bardzo istotny. Nowsze i bardziej nowoczesne zabudowy przy tej samej cenie. Wiecie jak to jest? No kamper zbudowany 20 lat temu dalej jest w cenie. 20-letni kamper potrafi kosztować dalej w granicach 100 000 złotych, oferując meble sprzed 20 i wzornictwo sprzed 20 lat. Pomijając fakt zapachu, czyli w momencie jak się wchodzi do takiego kampera starego, czy przyczepy kempingowej, pomijając fakt zapachu, który tam gdzieś niestety jest, bo ta płyta pod wpływem wilgoci jakiejś tam wieloletniej zaczyna nam oddawać różne zapachy. Pomijając to, ja już nie mówię o tym, to wzornictwo jest takie sobie, nie? Bo 20 lat temu patrzyło się zupełnie inaczej. Była inna moda, inne elementy, inne obicia, forniry, laminaty, a dzisiaj są już inne. I słuchajcie, no tutaj jak gdyby, jeżeli ktoś jest estetą i lubi oryginalne wnętrze, nowoczesne, no to w tej samej cenie jak gdyby ma o wiele więcej w campervanie. Te elementy tych wszystkich zabudów w campervanie do tego są jeszcze wymienne, prawda? Bo te wszystkie, no oczywiście w camperze też są wymienne, można je odkręcić, w przyczepie kempingowej też można i tak dalej, ale w campervanach częściej robimy wymiany, jakieś modernizacje umeblowania niż w camperze oryginalnym. I teraz tak, no na przykład są już firmy, które budują gotowe umeblowanie do trojaczków, czyli Ducato Boxer Jumper, prawda? I tych firm jest coraz więcej, więc jeżeli ktoś ma kampera, którego urządził sobie 10, 12, 15 lat temu, kupuje w takiej firmie umeblowanie dla trojaczków, w jeden dzień odkręca, w drugi dzień zakręca nowe i ma nowego kampera w środku. W przyczepie kempingowej lub w kamperze zwykłym, no niestety czegoś takiego nie zrobi. Też chyba istotne.
No i ostatni punkt, słuchajcie, najbardziej dla mnie istotny. Najbardziej. Ja go nazwałem bliżej natury. Ze względu na to, że właśnie campervanem można dojechać o wiele bliżej natury niż camperem, ze względu na to, że nie potrzebuje ten campervan aż tak utwardzonych i równych dróg. Ja wiem, że wiele osób powie, ale przecież camperem też można dojechać gdzieś tam. Ale skutki takiego dojazdu już omówiliśmy wcześniej, to po pierwsze. Po drugie, w tej chwili buduję kampera, jak widzicie, normalnego, ale kolejnym moim projektem będzie kamper 4x4, bo dla mnie to jest jak gdyby kwintesencja karavaningu, że ja mogę sobie pojechać w miejsca, gdzie inne samochody lub, no wiadomo, 4x4 samochód dojedzie, ale inne samochody kempingowe nie dojadą, dlatego że dla mnie odpoczynek jest wtedy, jak ja odpoczywam w miarę sam, a nie w towarzystwie 300 ludzi na kempingu. Oczywiście ma to swoje zalety, są sanitariaty, jest infrastruktura kempingowa i tak dalej. Natomiast jest dla mnie takim, jak gdyby tą taką twarzą tego karavaningu jest ta cyganeria taka, że ja mogę pojechać w takie miejsce, w którym po prostu się zatrzymam. Oczywiście za zgodą właściciela terenu, bo to też nie jest tak, że wjeżdżamy sobie w miejsca niedozwolone i tam biwakujemy, nie o tym mówię całkowicie, ale na przykład jak ktoś jeździł po Skandynawii, po Norwegii, po Szwecji, no to wie, że tam są przepiękne, malownicze miejsca, w których nie można dojechać zwykłym kamperem lub przyczepą kempingową, bo najzwyczajniej w świecie się po prostu zakopiecie, nie wyjedziecie. A jeżeli chodzi o dojazdy campervanem, tym bardziej 4x4, jak najbardziej jest to możliwe, słuchajcie. Każdy do caravaningu podchodzi inaczej i dla ludzi, którzy tylko i wyłącznie widzą caravaning przez pryzmat pól kempingowych, ten punkt nie ma znaczenia. Ale dla mnie ma największy z wszystkich tych punktów. Także tym punktem kończę ten film, bo się już to przedłużyło na maksa. Nie wiem, czy ktoś w ogóle dotrwał do końca tego filmu. Jeżeli ktoś dotrwał, dajcie mi znać w komentarzu i napiszcie na przykład słowo, nie wiem, mikrofon. Dobrze? Napiszcie mi w komentarzu mikrofon, to będę wiedział, że dotarliście aż do ostatniego punktu tego filmu. Dziękuję, do zobaczenia, do następnego filmu, w którym będziemy wychwalali kampera. I będziemy sobie mówili, dlaczego kamper jest lepszy od campervana.